Do historii przeszła jako największa jednorazowa egzekucja przeprowadzona podczas II wojny światowej. To właśnie 3 i 4 listopada 1943 roku w kilku miejscowościach na terenie Lubelszczyzny Niemcy zamordowali ponad 40 000 Żydów. Samą akcję cynicznie określono mianem Erntefest, czyli dożynek. Jak wyglądały okoliczności tego ludobójstwa? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Rudolf Miczka. W drugiej połowie 1943 roku plan wymordowania europejskich Żydów wchodził w stan stopniowego wyciszenia, czego dobrym przykładem było chociażby likwidowanie obozów zagłady i rozpoczęcie wyłapywania tych Żydów, którzy jakimś cudem zachowali życie, co przeszło do historiografii pod nazwą Judenjagd, czyli polowania na Żydów. Niektórzy z nich ukrywali się na tzw. aryjskich papierach, inni w lasach, a jeszcze inni okazywali się nadal potrzebni dla III Rzeszy Niemieckiej, a mówiąc precyzyjnie, Schutzstaffel Heinricha Himmlera, którego zbrodnicze imperium rozwijało się za sprawą katorżniczej pracy żydowskich więźniów, połączonej z ich rabunkiem. Taką grupę stanowili Żydzi z Majdanka oraz z getta warszawskiego, które po powstaniu było stopniowo likwidowane przez Niemców, a mieszkańcy niegdysiejszego getta byli przewożeni właśnie do obozu. Mimo tego, że teoretycznie stanowili oni dość cenną rzecz, mogli pracować dalej na rzecz wysiłku zbrojeniowego III Rzeszy Niemieckiej, to jednak podjęto decyzję o tym, aby ich zlikwidować. Niezależnie jednak od ich przydatności dla gospodarki III Rzeszy Niemieckiej, kwestie rasowe okazywały się priorytetowe, a tym samym żadni, nawet najbardziej przydatni Żydzi nie mieli prawa przeżyć. Efektem takiego myślenia było podjęcie decyzji o zlikwidowaniu resztek Żydów i dopełnienia dzieła ich zagłady. Geneza Aktion Erntefest była jednak bardzo złożona i należy rozpatrywać ją w szerokim ujęciu. Z jednej strony wpisywała się ona w plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, jednakże z drugiej, bezpośrednim pretekstem do zamordowania resztek Żydów były powstania więźniów w obozach zagłady. Powstanie w Treblince wybuchło 2 sierpnia, a powstanie w Sobiborze 14 października. Błyskawiczna reakcja Heinricha Himmlera nastąpiła już po tym pierwszym zrywie, gdy na wieść o ucieczce blisko 300 więźniów wydał on stosowne dyrektywy Wilhelmowi Kriegerowi. Jak relacjonował odpowiedzialny za przeprowadzenie dożynek Jakub Sporenberg, Friedrich Wilhelm Krieger, czyli wyższy dowódca SS i policji w generalnym gubernatorstwie, miał otrzymać od Himmlera rozkaz o następującej treści. Problem Żydów w dystrykcie lubelskim urósł do groźnych rozmiarów. Ten stan rzeczy musi być wyjaśniony raz na zawsze. Oznaczało to nic innego, jak zwrot w dotychczasowej polityce i chęć anihilacji największych skupisk żydowskich w obozach w Poniatowej, w Trawnikach oraz największym, na Majdanku. Nie oznacza to oczywiście, że Himmler obawiał się wybuchu powstania w lubelskim obozie. Akurat w przypadku tego miejsca byłoby to absolutnie niemożliwe, a w każdym razie skazane na szybkie rozbicie. Z jednej strony rozległy system strzeżenia, a z drugiej obecność garnizonu niemieckiego w mieście nie dawałyby buntownikom żadnych nadziei na choćby minimalny sukces. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, należy zastanowić się, jakie jeszcze kwestie odegrały decydującą rolę w podjęciu przez Himmlera decyzji o wymordowaniu resztek lubelskich Żydów. Okazuje się, że kwestie te rozgrywały się na gruncie personalno-ambicjonalnym, a ich eskalacja przypadła na lato 1943 roku. O wykorzystanie żydowskiej siły roboczej zabiegało nie tylko SS Himmlera, ale również Inspektorat Uzbrojenia Generalnego Gubernatorstwa oraz prywatne koncerny zbrojeniowe. Szczególnie zażarta rywalizacja miała miejsce między dwoma pierwszymi podmiotami. Do połowy 1943 roku monopol SS wciąż rósł, stając się istną potęgą. Było to zasługą Odilo Globocznika, który 12 marca 1943 roku powołał tzw. Ostindustrie, w skrócie OSTI. Instytucja ta miała na celu pełną grabież mienia pomordowanych w ramach Aktion Reinhardt Żydów oraz pełne wykorzystanie siły roboczej tych, którzy jeszcze nie zostali zamordowani. W celu realizacji tego planu już na początku 1943 roku przewieziono na Lubelszczyznę zakłady z getta warszawskiego, tzw. szopy Tobensa i Schulza. Kolejnym krokiem było przetransportowanie ich dotychczasowych pracowników.
Efektem tego od marca do maja 1943 roku przesiedlono do pracy na wschód ponad 40 000 warszawskich Żydów. Sam Globocznik w notatce z 21 października 1943 roku podkreślał, że pod jego bezpośrednią kontrolą w obozach na Majdanku, Trawnikach, Poniatowej czy Budzyniu znajduje się około 45 000 Żydów. To wszystko powoduje, że stworzony przez Globocznika system był największym systemem pracy przymusowej w okupowanej Europie. Władza Globocznika na wspomnianym terenie trwała jednak tylko do lata 1943 roku, kiedy to awansowano go na stanowisko wyższego dowódcy SS i policji w strefie operacyjnej Wybrzeża Adriatyku. Czym wyjaśnić pozbawienie Globocznika tej funkcji, z której wywiązywał się przecież sumiennie i odpowiednio? Otóż odpowiedzią na to pytanie okazuje się spór ambicjonalny na linii Himmler-Globocznik-Frank, czyli spór między SS a generalnym gubernatorstwem. Próbujący zniwelować rosnące wpływy SS Frank mianował na gubernatora dystryktu lubelskiego Richarda Wendlera, który objął swoją funkcję 25 maja 1943 roku. Jednym z jego nowych obowiązków okazało się wywieranie nacisków na spokrewnionego z nim zresztą Heinricha Himmlera, by ten odwołał Globocznika z pełnionych funkcji. Himmler zgodził się, a formalne odwołanie podopiecznego nastąpiło 10 sierpnia 1943 roku. Równolegle jednak Himmler zabezpieczył swoje wpływy i zapewnił, że Odilo pozostanie w Lublinie nawet do końca września. Powyższe fakty układają się w klarowną całość, gdy połączymy je z wydarzeniami, które miały miejsce na najwyższym szczeblu władzy w Berlinie. W związku z coraz trudniejszą sytuacją na frontach, 2 września 1943 roku Adolf Hitler wydał dekret, na mocy którego minister uzbrojenia III Rzeszy, Albert Speer, otrzymał wyłączne pełnomocnictwo w sprawach związanych z mobilizacją siły roboczej dla potrzeb militarnych Niemiec. Te szczególne uprawnienia miały wejść w życie 1 listopada. Oznaczało to nic innego, jak odebranie SS Heinricha Himmlera niczym nieskrępowanej władzy nad żydowskimi więźniami, którzy zostali objęci wyżej wspomnianym dekretem. Z wolą Führera trudno było dyskutować, co nie znaczy jednak, że Himmler zamierzał się jej w pełni poddać. Skoro on nie mógł mieć władzy nad Żydami, nikt inny również nie miał do tego prawa. Należało tylko uprzedzić fakty. Do 1 listopada pozostawało jeszcze sporo czasu. Dyrektywa wysłana przez Himmlera Kriegerowi pod koniec sierpnia stawała się jeszcze bardziej wiążąca, a Krieger przesłał ją następcy Globocznika, czyli SS-Gruppenführerowi Jakobowi Sporenbergowi, który miał bezpośrednio odpowiadać za wymordowanie lubelskich Żydów. Sytuacja nabierała tempa. We wrześniu zaczęto usuwać Żydów z funkcji administracyjnych w obozie na Majdanku. Wstrzymano również gazowanie i rozstrzelano bezpośrednich świadków tego procederu, czyli członków Sonderkommanda. 14 października miał z kolei miejsce kolejny po Treblince bunt więźniów w Sobiborze, po którym wyznaczono ostateczny termin dożynek. Samą akcję utrzymywano w absolutnej tajemnicy i nie zdawały sobie z niej sprawy ani Inspektorat Uzbrojenia, ani Generalne Gubernatorstwo. Sama akcja została również dopracowana w najmniejszych szczegółach, wszak wymordowanie ponad 40 000 ludzi wymagało bezlitosnej precyzji. Według zachowanych akt procesowych w akcję Erntefest wzięło udział nawet 5000 funkcjonariuszy z rozmaitych formacji, których członków wytypowano do konkretnych zadań. Do pilnowania więźniów oddelegowano oddziały SS Totenkopf z Warszawy. Do zabezpieczenia egzekucji przeznaczono zaś funkcjonariuszy Policji Porządkowej, w tym członków okrytego ponurą sławą 101 Batalionu Rezerwy. Za wykonywanie egzekucji odpowiadali zaś funkcjonariusze Policji Bezpieczeństwa, przede wszystkim członkowie miejscowego Sicherheitsdienstu. Sama akcja rozegrała się w ciągu 48 godzin, mając swój początek nad ranem 3 listopada na terenie Majdanka oraz Trawnik, a zakończenie na terenie Poniatowej. Jeszcze przed nadejściem listopada więźniom Majdanka nakazano wykopać doły, które rzekomo miały posłużyć do obrony przeciwlotniczej. Szczegóły na ten temat możemy odnaleźć pośród aktów z procesu członków załogi lubelskiego obozu, który toczył się w latach 1975-1981 przed Sądem Krajowym w Düsseldorfie. Jak wspomina jedno ze źródeł, pod koniec października 1943 roku prawdopodobnie z polecenia Sporenberga od strony wschodnich naroży obozu za polem 5
w pobliżu tzw. nowego krematorium w odległości około 100 metrów od znajdującego się tam baraku w kształcie litery L zaczęto kopać dół szerokości około od 6 do 7 metrów i co najmniej 3 odchodzące od niego rowy, które biegły ukośnie w linii zygzakowatej w głąb terenu obozu. Rowy te miały do 100 metrów długości, mniej więcej od 1,5 do 3 metrów głębokości i około 3 metrów szerokości u podstawy. Miały one służyć jako miejsce egzekucji. Dół był przeznaczony do tego, aby rozdzielać w nim ofiary do poszczególnych rowów. Rozmach tych prac nie powinien zaskakiwać, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że na samym Majdanku znajdowało się około 5000 żydowskich więźniów, a pozostałe 13 000 z innych obozów miało zostać tutaj przewiezionych i również zamordowanych. W przededniu rozpoczęcia akcji następca Globocznika Jakub Sporenberg zwołał naradę, podczas której wytypował jednostki przeznaczone do zlikwidowania więźniów. Rozpoczęcie akcji wyznaczono na 3 listopada o godzinie 8. Nad ranem do KL Lublin wkroczyły oddziały Waffen-SS oraz policji w sile 2000 funkcjonariuszy. Wraz z ich pojawieniem się kierownik oddziału więźniarskiego Anton Tuman został zobowiązany do przeprowadzenia selekcji i odprowadzenia więźniów na pole piąte, gdzie miała nastąpić ich koncentracja. Wszystkich nieżydowskich pracowników przeniesiono na tzw. pole czwarte. Wyjątek uczyniono również względem 600 żydowskich kobiet i mężczyzn, które po przeprowadzeniu egzekucji oddelegowano do sortowania mienia pomordowanych. Na wspomnianym wcześniej polu piątym zgromadzono ponad 5000 więźniów Majdanka oraz kilkanaście tysięcy osób zatrudnionych w stworzonym przez Globocznika imperium. Były to takie zakłady jak Deutsche Ausrüstungswerke, Bekleidungswerke oraz warsztaty Ostii znajdujące się na dawnym lotnisku. Wszystkich Żydów przepędzono następnie przez barak, gdzie nakazano im się rozebrać i pozostawić wszystkie kosztowności. Następnie popędzono ich w kierunku wykopanych wcześniej rowów, do których Niemcy nakazywali się kłaść twarzą do ziemi, grupkami po 10 osób, a następnie egzekutorzy dokonywali zbrodni. Jak zeznawał podczas procesu szef krematorium na Majdanku Erich Müswelt, akcja ta trwała bez przerwy do około 5 po południu. SS-mani dokonujący rozstrzeliwań zmieniali się, wyjeżdżali do koszar SS położonych w mieście na posiłki, a akcja szła nieprzerwanie. Przez cały czas z obu wozów radiowych nadawano muzykę. Plutony egzekucyjne składały się z około 100 SS-manów i policjantów. Po egzekucji groby przysypano ziemią, a kilka dni później podjęto się kremacji zwłok. Skala mordu była tak duża, że trwało to przez kolejne 2 miesiące. Jak wspominał Czesław Skoraczyński, od chwili podpalenia stosów trupów nastały na Majdanku dni nowej udręki. Gęste kłęby białego dymu o potwornym fetorze palonych ciał zasnuwały szczelnie wszystkie pola. Nie do zniesienia smród zatykał dech w piersiach. U wielu więźniów wywoływał torsję, a każde, brane do ust pożywienie, śmierdziało trupem. Do spalania zwłok pod czujnym okiem Erika Muswelta wytypowano oddział Sonderkommando 1005, złożonego z jeńców Wojska Polskiego żydowskiego pochodzenia, których w większości po skończonym zadaniu wymordowano w celu zatarcia śladów. Ofiarą akcji Erntefest padło na Majdanku około 18 000 ludzi. Nie był to jednak finał tej operacji, która objęła swoim zasięgiem również obozy w Trawnikach oraz Poniatowej. Ludobójstwo w Trawnikach, gdzie funkcjonował obóz szkoleniowy SS oraz obóz pracy, rozpoczęto między 5 a 6 rano. To właśnie wtedy oddziały niemieckie wkroczyły na teren obozu, obejmując je również szczelnym kordonem. Kilkudziesięciu Niemców zostało ponadto oddelegowanych do przeprowadzenia selekcji wśród więźniów, która miała wykazać posiadanie broni i ukrócenie jakiegokolwiek oporu ze strony więźniów. Następnie kazano im się rozebrać, oddać wszystkie przedmioty i kosztowności, czemu towarzyszył wręcz upiorny spokój ze strony więźniów prowadzonych do wykopywanych wcześniej dołów. Jak zapamiętał jeden ze świadków, Żydzi udawali się spokojnie i bez oporu do rowów egzekucyjnych. Czasami chwytali się za ręce i razem szli. Niektórzy rozpoznawali mnie i wołali: „Do widzenia, panie Skubin”. To było najbardziej wstrząsające doznanie całego mojego życia. W tym jednym momencie zwątpiłem w całą ludzkość. Z tamtego dramatycznego wydarzenia zachowało się bardzo dużo relacji. Co prawda polscy mieszkańcy zostali zobowiązani do tego, aby pozostać w domach, jednakże nie przeszkodziło to w wejściu na strychy i obserwowaniu tego, co dzieje się na terenie obozu. Jak zapamiętał Stanisław i Jan Cieśliński, widziałem cały przebieg mordowania Żydów. Żydzi z obozu byli pędzeni w stronę rowów. Tu z karabinów maszynowych zabijano, po czym karabiny odsuwano do tyłu i znów strzelano. Przez cały czas mordowania Żydów, to jest od godziny 8 do 3 po południu, Niemcy nadawali muzykę z głośników, która zagłuszała strzały
i jęki mordowanych. W ludobójczej akcji wzięło udział około 1000 SS-manów oraz żandarmów. Plutony egzekucyjne zmieniały się co godzinę. Warto również zauważyć, że poza terenem właściwego lageru egzekucje przeprowadzano na terenie pobliskiej żwirowni. Egzekucje ustały około godziny 16. Ich ofiarą padło około, wedle różnych szacunków, nawet 12 000 osób. Krwawe dożynki były zarazem końcem funkcjonowania obozu w Trawnikach. Przebieg akcji w obozie w Poniatowej, który od 1941 roku funkcjonował jako obóz dla jeńców sowieckich, był bardzo podobny do tego, który miał miejsce na Majdanku. SS-mani rozkazali Żydom wykopanie 2 rowów, z których jeden zlokalizowano poza obozem, na wprost prowadzącej do niego bramy, a drugi już na terenie obozu, równolegle do siedziby komendantury. Wspomniane rowy miały kształt łamanych linii o długości 100 metrów, szerokości 2 metrów i głębokości wynoszącej 1,5 metra. Gdy zakończono dożynki w Lublinie, SS-mani i policjanci z tego miasta oraz Kraśnika i Puław przybyli do Poniatowej i podwójnym kordonem, spośród których jeden był wyjątkowo gęsty, otoczyli obóz. Drugi, rzadszy, ustawiono w promieniu 2 km od obozu i miał on na celu wychwycenie ewentualnych zbiegów. 4 listopada stosunkowo standardowo przeprowadzono apel w obozie, po którym przystąpiono do właściwej obławy na Żydów. Najpierw nakazano im opuścić baraki, potem rozebrać się i zostawić wszystkie drogocenne przedmioty. Potem tych nagich ludzi popędzono do wykopanych wcześniej rowów, do których rozkazano im wejść i się położyć. Nad nimi stanęli SS-mani, którzy beznamiętnie strzelali do leżących. Salwy karabinów, podobnie jak w przypadku Majdanka, były zagłuszane przez muzykę. Pod koniec akcji, około godziny 16:30, część Żydów postanowiła stawić opór. Na żądanie opuszczenia baraku padły strzały. Ponadto Żydzi podpalili pobliskie magazyny z odzieżą. Z buntem Niemcy poradzili sobie szybko, a to za sprawą podpalenia baraku z kilkuset Żydami w środku, którzy spłonęli żywcem. Polscy strażacy z Opola Lubelskiego, którzy przybyli w celu ugaszenia pożaru, wspominali, że widok był wprost przerażający. W tym miejscu ofiarą Niemców padło od 14 do 15 tysięcy Żydów. Ostateczny bilans akcji Erntefest wynosi od 42 do 43 tysięcy zamordowanych Żydów i to w ciągu 48 godzin. Powyższe fakty powodują, że krwawe dożynki na Lubelszczyźnie były największą jednorazową akcją ludobójczą w historii II wojny światowej. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik. Ponadto pragniemy pozdrowić panów Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Piotra Kośmidera, Michela Fendricha, Damiana Stasika, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Krzysztofa Piotrowskiego, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora oraz Rudolfa Miczkę. Pozdrawiamy również patronów Szne Witchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.